Dzień dobry, dobry wieczór. Jak obiecali, tak zrobili. Zapowiadaliśmy w odcinku o 15 top przepisach, tutaj link nad Joligłową, że przygotujemy dla Was kartacze. No i mamy dzisiaj dla Was kartacze, cepeliny, jak kto woli. Pewnie są jeszcze inne nazwy na to danie, które dzisiaj zrobimy w wersji wegańskiej i bezglutenowej, oczywiście. Kartacze generalnie są bezglutenowe, dlatego że w prawidłowy sposób robi się z ziemniaków. Chociaż nie, tam się dodaje 2 łyżki, ale skrobi ziemniaczanej. Aha. A, no widzisz, bo to różnie w zależności od domu. Nie, raczej nie i nie dodaje się również do kartaczy jajka. Ale ja myślę, że to tak jak zawsze, w każdym domu robi się je trochę inaczej. Na pewno podstawą kartaczy jest nadzienie z mięsa, u nas będzie z niemięsa. A druga rzecz, kartacze to nic innego jak ziemniaki ugotowane, ziemniaki zmiksowane na surowo, połączone ze sobą z mąką ziemniaczaną. Nasze ziemniaki, które tutaj widzicie pokrojone w kostkę, już trochę przestygły. Wcześniej oczywiście je umyliśmy, obraliśmy, pokroiliśmy, pokrojone do piekarnika parowego w kostkę. W kostkę docelową do sałatek różnych, dlatego że ja zawsze gotuję więcej ziemniaków. My całych tych ziemniaków nie wykorzystamy na masę do kartaczy, tylko część zostanie w lodówce, będzie czekała na wieczór, na następny dzień do zrobienia którejś z naszych licznych sałatek ziemniaczanych. Jak widzicie, taka na sałatkę jarzynową, ponieważ jest większa, ale idealna na sałatkę ziemniaczaną. Na przykład na sałatkę ziemniaczaną, na sałatkę gyrosową. Link na sałatkę gyrosową, którą Wam polecamy, jest tutaj nad Joligłową. Zabieramy się za przygotowanie Ziemniak gotowany na parze jest pyszny. Surowe ziemniaki kroimy w kostkę i miksujemy tak jak na placki ziemniaczane. Proszę bardzo. Oto nóż szefowej kuchni i jedziemy. Jeśli lubicie dania z ziemniaków, no to oczywiście możecie polubić ten odcinek. Zasubskrybujcie kanał, jeśli nie zrobiliście jeszcze tego i kliknijcie dzwoneczek, który znajduje się tutaj na dole. Włączcie wszystkie powiadomienia, a będziecie dostawać informacje, że coś nowego wydarzyło się w naszej wegańskiej i bezglutenowej kuchni w niedzielę o 18 na naszym kanale na YouTubie, tutaj gdzie się znajdujemy właśnie dzisiaj. Odcinki są tłumaczone na język angielski. Zapraszamy Was również do wzięcia udziału w live'ach. One się odbywają na Facebooku i na Instagramie i na YouTubie Atelier Smaku. To jest trzeci poniedziałek miesiąca o 20. Wszystkie informacje są w opisie na dole. Wtedy też możecie stać się właścicielami nowego e-booka. Dostęp do e-booka jest dla wszystkich tych, którzy są zapisani do naszego newslettera. Zapomniałem jeszcze dodać, że oczywiście możecie nam zadawać pytania, także inspirować nas do kolejnych wyzwań kulinarnych. To oczywiście na Facebooku, na Instagramie i na YouTubie. A jak lubicie książki kucharskie, no to zachęcamy do nabycia tej książeczki. 52 tygodnie z bezglutenową kuchnią wegańską, 1 przepis na tydzień. Bardzo, bardzo łatwe rzeczy. O, kotlety soczewicowo-ryżowe. To jest dobre danie na tę porę roku. Jak chcecie przepis, to macie go tutaj. Wracamy do krojenia ziemniaków. Można już będzie, bo wzięłam za małą troszeczkę deskę, ale to nie szkodzi. Można już je wrzucić do miksowania. Losującą, miksującej, tak? Tych, którzy Gdynię mają po drodze, zapraszamy na warsztaty kulinarne oraz do naszego bistro. A tych, którzy mają do nas daleko, być może zainteresuje nasz sklep internetowy. A na ateliersmaku.pl znajdziecie dokładny przepis oraz informacje o terminach warsztatów kulinarnych. Ziemniaki zmiksowane i teraz, kochani, są 2 szkoły. Możemy to... Nie, jest tylko jedna szkoła, taka, która mówi, że odcedzamy ziemniaki, ale zobaczcie, tu jest taka woda i w tej wodzie, w tym soku z ziemniaka... Nie, to jest nasza szkoła. Nasza szkoła mówi... Szkoła jest nasza, więc jest lepsza. Że od tego soku nie wylewamy, gdyż ten sok tak naprawdę to są witaminy, mikroelementy. Tego się nie pozbywamy, po prostu damy siemielniane. Ale część coś tam z tego zostanie. Po prostu dodajemy siemielniane, które wchłonie ten sok, dodamy może trochę więcej mąki i kartacze nam wyjdą. Ale druga szkoła mówi, odciskamy i na przykład ten sok używamy do robienia zupy, do czegokolwiek, ale większość gospodyń, które odcisną ten sok z ziemniaków, po prostu go wylewa. A to jest wielka szkoda, bo wtedy w ziemniaku zostaje no tak naprawdę błonnik i skrobia. Bla, bla, bla. Jedziemy z naszą wersją. Z tych ugotowanych ziemniaczków, o których już wiecie, że będzie częściowo zrobiona sałatka, odważamy 70 deko, czyli 700 g. Miseczka,
Uwaga, Wytarujemy. O, i teraz możesz wkładać Ten, ziemniaki. kto ma brudne łapki, Ten, kto- wrzuca ziemniaki. Widzicie, jak ja jestem tu traktowana? Niektórzy mają czyste ręce. Niektórzy mają czyste, cóż. 70 deko. No to trochę sporo będzie. A reszta oczywiście, tak jak mówiliśmy, trafi do lodówki i zostanie z tych ziemniaków zrobiona jakaś pyszna sałatka. Jeśli nie będzie to sałatka gyrosowa, to będzie to sałatka z kiszonym ogórkiem. Link tutaj, nad jalkową główką. Zwalniamy miejsce, ziemniaczki idą do lodówki. Do surowych ziemniaków dorzucamy siemienia lnianego. Odtłuszczone siemię lniane, akurat to siemię robimy sobie sami, wyciskając olej lniany, ale oczywiście możecie kupić gotowca. Jest to złociste siemię lniane, które w naszej kuchni zastępuje jajko albo gluten. A oprócz tego siemię lniane ma bardzo dużo błonnika, jest zdrowe i już, i warto z niego I korzystać. za chwilę wchłonie tutaj prawie całą wilgoć. Może nie całą, jak będzie za mało, to dodamy trochę więcej. Dorzucamy również sól Jest to polska kamienna sól, ale zmiksowaliśmy ją wcześniej, żeby szybciej się rozpuszczała. i zobaczcie, już jest bardziej zwarta. Oczywiście tak bardzo zwarta to nie będzie ta masa. I do niej teraz będziemy przeciskać przez praskę ziemniaki ugotowane. Gdzie jest praska? Gdzie jest praska? To narzędzie, Halo, które mnie halo. tutaj straszyłaś. To jest to narzędzie. Rozumiem, moje ręce są brudne, więc mogę wkładać Jakie również brudne? ziemniaki. One nie są brudne, one są W jedzeniu, tak, wiem. upaćkane. W ogóle proporcje do tej masy na kartacze mogą być różne w zależności od gatunku ziemniaka. Musicie o tym pamiętać, że ziemniaki bywają różne. Czasami są wodniste, mają dużo soku, a czasami są bardzo mączne, bardzo skrobiowe. I w zależności od tego będziecie dawali więcej bądź mniej mąki. Zatem, kochani, z wyczuciem i na wyczucie. Ło, ale mnie strzelasz. O kurczę. Zastrzelił mnie, ludzie. Ludzie, zastrzelił mnie. To jeszcze raz Ci dam do przeciśnięcia. O, A co, niech mam trochę sportu. trochę sportu Ci się przyda. Odpoczywałeś, byłeś na wakacjach. Dobra, nie będę narzekał, nie będę opowiadał, o, kiedy to było. Już jakiś czas temu. Kartaczy robi się za jednym razem dużo, bo jak widzicie, trochę z tym zabawy jest, trochę brudzenia rąk, trochę brudzenia naczyń, więc lepiej jest zrobić ich więcej, włożyć do lodówki i podgrzewać, jak będzie na to potrzeba. Narzędzie zbrodni do zlewu, a my dalej do roboty. Kroimy. Mieszamy, kroimy i robimy różne rzeczy. Zatem zajmujemy się miętoszeniem masy ziemniaczanej i ucieraniem pieczarek. Trzonek najpierw w jedną, potem w drugą, żeby nie ciągnęły nam się zbyt długie wiórki. Następnie kapelusik do połowy, a potem już dalej. Tak. Tak. I w połowie kapelusika, tak żeby wiórki nie były zbyt długie. Można również przepuścić przez maszynkę do mielenia, ale wtedy o grubych oczkach. I zobaczcie, tu mam masę i jak widzicie, ona już jest bardziej zwarta, ale cały czas jest rzadka. Pora najwyższa, żebyśmy dodali do niej mąki i pewnie będziemy dodawać jej więcej. Więc tak to już jest. Jeżeli zostawiliśmy sok z ziemniaków, to będziemy musieli więcej skrobi ziemniaczanej użyć. Pieczarka utarta, zostawiamy ją na desce. Masę również zostawiamy na razie, żeby siemię lniane wchłonęło wilgoć. A następnie sprawdzimy, czy nie powinniśmy dodać jeszcze trochę skrobi ziemniaczanej. Tarkę wkładamy do miseczki, kostkę tofu przekrajamy w ten sposób, składamy przekrojone tofu razem i ucieramy tak, aby wiórki były krótkie. W tym czasie możemy się już zająć smażeniem granulatu sojowego, gdyż to on będzie podstawą nadzienia do kartaczy. Włączamy palnik.
Rozgrzewamy patelnię, dodajemy oliwy. Sporo oliwy, gdyż kartacze mają tłuste nadzienie, nie boimy się. Tarkę odstawiamy na bok. A do wiórków z tofu dolejemy zaraz mieszankę melasy skarobu z sosem sojowym, z połową sosu sojowego, tak? Tak, dlatego Ponieważ że połowę połowa sosu sosu sojowego idzie dodajemy do tutaj. granulatu. Sos sojowy, Melasa, o, wystarczy. połowa ilości, I melasa cała. całość ilości. Dobra. Na patelnię rzucamy granulat. I smażymy go, aż się przyrumieni. Granulat już zaczyna się lekko przyrumieniać. Pora najwyższa dodać sos sojowy i przyprawy. Czyli majeranek z czombrem oraz asafetydę i czarny pieprz. Szybciusieńko od razu dodajemy pieczarkę, która puszczając sok sprawi, Powoduje, że całość granulat, stanie się bardziej wilgotna. tak, że granulat będzie miękki. Oczywiście zamiast asafetydy możecie dodać utartej cebuli do farszu, tak jak robi się to tradycyjnie. My stosujemy asafetydę, ponieważ pachnie i smakuje jak cebula, ale nie obciąża wątroby i żołądka. Dlaczego nie jemy cebuli ani czosnku? Możecie zobaczyć tutaj w odcinku 3 pytania do Joli i Mirka. Proszę bardzo, zobaczcie, nadzienie staje się już wilgotne i pora najwyższa, żeby dorzucić do nadzienia tofu. Zamarynowane w sosie sojowym tamari oczywiście, bezglutenowym i w melasie skarobu, czyli ze strąków drzewa świętojańskiego. Całość jeszcze chwileczkę podsmażymy, cały czas mieszając i możemy studzić. Jak widzicie, podczas robienia kartaczy, no troszeczkę nam się tutaj różnych naczyń zbiera, ale Wy w domu będziecie mogli bezpośrednio przyprawy brać z pojemniczków, a nie wystawiać tutaj na małych naczynkach, więc będziecie mieli mniej bałaganu, nie martwcie się. Patelnię odkładamy na bok, a na palnik wstawiamy od razu garnek, Z żeby wodą. nam gotowały się kartacze. Garnek z wodą. Nadzienie musi sobie przestygnąć, aby po przestygnięciu dodać do niego siemienia lnianego. Woda się gotuje, ciasto się już odstało. Musimy pamiętać o jednej rzeczy. Farsz przestygł. Farsz przestygł, więc można do niego dodać siemię lniane, a do wody gotującej dodajemy zawsze sól, żeby później kartacze nie były jałowe. W ogóle do gotowania wszystkich kluseczek, makaronów zawsze dodajemy sól. Farsz przestygł na tyle, abyśmy mogli dodać do niego siemienia lnianego i wymieszać. Siemię lniane tutaj sklei nam całą masę, zrobi nam fajną konsystencję, która nie będzie nam się później rozpadała. W ten sposób nie musimy do nadzienia dodawać mąki. Farsz już się pięknie ukleił, teraz czekamy tylko na Jolę, która zacznie lepić nasze kartacze, a my tutaj w naszej kuchni mamy magię, ponieważ za ścianą w naszej pracowni kulinarnej Julka robi kluski ziemniaczane i właśnie z tego przepisu pochodzi okrasa, a ja idę do Julki po gotową okrasę. Bierzemy kawałek ciasta, lekko zwilżonymi rękoma, dlatego że jak widzicie, nasze ciasto jest dosyć rzadkie i wilgotne. Mogłabym dać więcej mąki, ale chyba nie ma takiej potrzeby. Na środek takiego owalnego placka wykładamy nadzienie i zlepiamy, żeby w trakcie gotowania nie wypłynęło. Zmniejszamy gotującą się wodę i możemy pierwszego kartacza po dokładnym takim wygładzeniu wrzucić do wody. I formujemy następnego placka, wkładamy nadzienie i powiem Wam szczerze, ja w ogóle się nie martwię, czy mi czasami zostanie nadzienia, czy na przykład czasami zostanie mi ciasta, bo z tego ciasta robi się przepyszne pyzy, kluski, więc w związku z tym naprawdę nie ma co się przejmować. Zwiększę tutaj trochę moc palnika, gdyż jak widzicie, jak w
wpadnie taki duży kawałek ciasta surowego, to automatycznie woda przestaje się gotować. Wkładamy nadzienie, tyle ile można i wiecie, za każdym razem wychodzi trochę inna ilość nadzienia w środku, jest inny dzień, są inne potrzeby, a w kartaczach i nadzienie, i ta masa, ciasto, z którego one są zrobione, jest równie smaczna. Jednorazowo zrobimy ich 4. Kartacze są dosyć grube. Kluski byśmy gotowali tak z 3-4 minuty po wypłynięciu. Kartaczom damy trochę więcej czasu i musimy też pamiętać o tym, żeby ciągle monitorować, gdyż jeżeli będą się za mocno gotować, to może być tak, że wierzchnia warstwa tego ciasta zacznie się rozgotowywać. O, i tak jak teraz się gotują, to jest za mocno. Ale ja tu wrzucam jeszcze jednego kartacza, więc nie będę się przejmować, on zaraz troszeczkę tą wodę schłodzi, ale można zmniejszyć na połowę mocy palnika. I mamy teraz trochę czasu, żeby posprzątać. Kartacze ugotowane, okrasa też, ta oczywiście nie przez nas, a przez Julkę, tak jak wspomnieliśmy, wyławiamy. Akurat myślę, że 2 kartacze to jest taka porcja solidna dla jednej osoby. Okraszamy i możemy zabierać się za jedzenie. Smacznego i na zdrowie.